Dzisiaj kolejny film z cyklu kolorowanek dla dorosłych. Poskrzacik to nie serwetka ani nie papier ryżowy, tylko własnoręczna kolorowanka. Kolorowanka łatwa i dla wszystkich, ale zacznę od początku. Rameczka z HDF-u, a środek maluję na biało, bo tutaj właśnie będzie skrzat. Piękne rysunki do kolorowania możecie znaleźć na Pinterestie. Pod filmem wrzucę Wam kilka linków, ale trzeba samemu pogrzebać i na pewno coś ładnego znajdziecie. Rysunek trzeba powiększyć tak, aby idealnie pasował do naszej ramki albo obrazka. Jeżeli kolorowanka, to potrzebna jest zwykła kalka techniczna. Podkładam ją pod rysunek, odbijam kontury, a teraz to już będzie z górki. Jeżeli kalka także Wam się przyda, to koniecznie piszcie o tym w komentarzu do zamówienia. Nie ma problemu, bezpłatnie kaleczkę Wam zawsze dodamy. Ambroży pasuje idealnie do obrazka, teraz go trzeba tylko pomalować, a potem wycieniować. Pierwszy etap to zabawa jak w przedszkolu. Wszystkie powierzchnie trzeba pomalować na jednolity kolor. Nie ma znaczenia jakiego pędzelka użyjecie, po prostu ma być wszystko ładnie pokolorowane. Na tym etapie ja bardzo często używam zwykłego skośnego pędzelka, tego samego, którym za chwilę będę wszystko cieniowała. Dzięki temu, że ma ścięte włosie, mogę nim idealnie dociągnąć do linii. Ambroży brodę ma białą, ale żeby lepiej wyglądała, robię na niej cieniutkie szare kreseczki. Pod nosem i pod czapką trochę ciemniej, bo tam pada cień. Tło do obrazka możecie domalować teraz, ale można to było zrobić na samym początku. Nie byłam pewna, czy lepsze będzie szare, czy lepsze będzie niebieskie, więc czekałam z pomalowaniem tła aż do teraz. Rameczkę na granatowo i czekam aż wszystko wyschnie, bo za chwilę zacznie się cieniowanie. Obrazek jest niewielki, więc całość wycieniuję pędzelkiem o numerze 8. Jeżeli do tej pory nigdy nie cieniowaliście, to nie ma co zaczynać od tego typu pracy. Cieniowanie nie jest trudne, ale najpierw trzeba potrenować, a potem dopiero zabierać się za Ambrożego. Film o cieniowaniu już zrobiłam, więc podlinkuję Wam go na dole, czyli pod tym wideo. Żeby ten obrazek ładnie wyglądał, to pocieniować trzeba praktycznie wszystko, bo w tego typu pracach to właśnie cieniowanie robi całą robotę. Za chwilę przyspieszę, ale na razie zobaczcie, jak wychodzi mi cieniowanie w naturalnej prędkości. Ono nie wychodzi mi idealnie, czasami grubiej, czasami cieniej, ciemniej albo jaśniej, ale nie szkodzi, bo jego będzie tak dużo, że tych niedociągnięć ostatecznie nie będzie widać. Czapka, serducho oraz rękawiczki zostały pomalowane różowym kolorem, który znacząco rozjaśniłam bielą. Dzięki temu kolor, który jest niepotrzebny do cieniowania, może to być po prostu ten różowy prosto ze słoiczka, albo róż przyciemniony odrobinę szarością. Cieniowanie nie jest trudne, pod warunkiem, że macie odpowiedni pędzel i odpowiednie farby. Nic więcej do cieniowania już nie potrzeba, ale jeżeli zaoszczędzicie na jednym bądź drugim, to możliwe, że ładne cieniowanie Wam nigdy nie wyjdzie. Pędzel to niewielki wydatek, ponieważ kosztuje paręnaście złotych, a starcza na wiele lat. Dobra farba nie jest tania, ale za to jest niezwykle wydajna. Kropelką niebieskiej farby bez problemu wycieniuję naokoło całego Ambrożego. Gdy farba wysycha, odrobinę jaśnieje, więc robię w niektórych miejscach poprawki, żeby cieniowanie dobrze wyglądało we wszystkich miejscach. Obrazek, który wydrukowałam i odbiłam, to zawsze tylko jakaś propozycja wyjściowa. Warto zobaczyć i skopiować, jak zrobione jest cieniowanie albo rozjaśnienie rysunku. Ale jeżeli macie ochotę, to oczywiście można zmienić kolory albo dołożyć różne inne fantazyjne dodatki. Film kręcę robiąc cały czas zbliżenie na moją pracę, ale pod koniec pokażę Wam, jak wyglądał oryginalny rysunek i czym się różni to, co mi wyszło, od tego, jak wyglądał na początku. W tej chwili Ambroży nie wygląda źle, ale to jest mazak permanentny, czarny i zrobię nim konturowanie. Cienki mazak niezmywalny, taki jaki używamy do opisania płyt CD. Można go kupić w każdym sklepie papierniczym, można go kupić także u nas. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w filmie, zamieściłam na dole pod tym wideo. Wydaje mi się, że to konturowanie wygląda fajnie, ale oczywiście nie jest obowiązkowe, jeżeli macie inne zdanie na ten temat. Drugim fajnym mazakiem, który Wam polecam w tego typu pracach, jest biały kulkopis.
Można wszystkie delikatne białe podkreślenia zrobić białą farbą akrylową, ale myślę, że długopisem jest i szybciej i dokładniej. W tej chwili obrazek wygląda tak, a za chwilę będą zawieje i zamiecie śnieżne. Na twarzy kropek nie chcę, więc nakrywam i wszystko dokładnie chlapię białą farbą akrylową. Rameczka stanie się trochę bardziej przestrzenna, gdy przyciemnię jej brzegi. Można to zrobić pędzelkiem skośnym, czyli normalnie wycieniować, albo tak jak ja, wersja uproszczona, czyli gąbeczką. Obrazek ozdobię sklejkowymi gwiazdkami, pomalowałam je na biało i posypałam białym brokatem. A żelopisem domaluję małe i delikatne gwiazdki. Jeżeli chcecie taką pracę potem polakierować, to sprawdźcie, czy wasze mazaki na pewno są niezmywalne. Bo w przeciwnym razie lakier paskudnie rozmaże wam biały albo czarny flamaster. Ostatni etap w tego typu pracach to u mnie jest wielkie trzepanie szuflady. Przewracam całość do góry nogami i szukam, co by tutaj najlepiej pasowało do mojej aktualnej pracy. Jeszcze troszkę pasty śniegowej, bo to zawsze podbija nam fajny zimowy klimat. Brokacik, żeby się wszystko błyszczało i moja praca wygląda tak. No cóż, komputerowy oryginał jest idealny, ale mój Ambroży za to ma charakter. A charakterny Ambroży poleca wam się na jesienne i zimowe wieczory. Tym, którzy wytrwali do końca, dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.